Wiecie co? Dzisiaj wpadłem na taki szybki odcinek. Mianowicie pokażę wam, jak renderuję swoje filmy, materiały na oba kanały. Żebyście widzieli, o jakich parametrach mniej więcej to robię, że nie idę na łatwiznę, że nie robię tego, żeby to było szybko, raz, dwa i do internetu i szybko mi się załadowało na YouTube'a, tylko te moje pliki trochę ważą. Po 4, nawet momentami po 6, 7 do 8 giga. A mogą jeszcze więcej. Zależy co zrobię, co zrealizuję, jaki pomysł. Ile efektów dodam, ile czego tam pododaję na filmy. Więc przechodzimy do sedna. Mam gotowy już odcineczek. Tylko sobie go przejrzymy zaraz, który jeszcze nie jest wyrenderowany z gierki. Tu jest wszystko w porządku, ja sobie tylko to jeszcze tutaj szczepię. Ok, audio działa, wszystko jest w porządku. Mam nadzieję, że będzie dobrze tutaj audio tego odcinka, bo mówię, mi się głośnik załączył po prostu, jak teraz odtwarzałem audio, więc może się zduplikować audio, ale myślę, że to się pokryje po prostu z momentem, z tym, co słuchaliśmy, więc nie będzie z tym problemu. Dobra, nie przedłużając, wchodzimy sobie po prostu w literkę Ctrl+M skrót i teraz tak, H264 format, nie żaden Blu-ray. Wchodzimy w YouTube Full HD. Materiał już ma 2 giga ponad. Na razie. Sobie to zaznaczam jeszcze tutaj tą opcję renderowania. I co jest ważne? Tu można wybrać sobie CBR. Ja wybieram VBR. Pierwszą wersję, żeby mieć to rozdzielone. I tutaj nastawiam sobie po prostu 40 bitrate. Cały. Jak nastawiam są materiały kiedyś, że nastawiałem 20 tutaj, to tu nastawiam przykład 30. Bym się dobrze na green screenie wykluczował. Przy pierwszym jak telefonem się nagrywałem, to pomagało naprawdę. Przy tej jakości nagrania nie ma z tym problemu. To jest jedna rzecz, którą mam zrobione. Oczywiście naciskam tutaj i teraz naciskam Quinder. Nie Explorer, bo zaraz wam powiem dlaczego. On się zaraz wyeksportuje do takiego programu jak Media Encoder. I w ten sposób mogę sobie to wszystko zrobić. Dobra, jak tu mamy to zrobione, to naciskamy sobie po prostu play. I zaraz zobaczymy, ile czasu będzie trwało wyrenderowanie tego mojego wspaniałego odcinka. Pokazuje 20 minut. On mniej więcej trwa, zaraz sobie zobaczymy, 18 minut. To mniej więcej 1 do 1, tylko z tym, że teraz zwiększa się. Ja liczę tak około 40 minut maksymalnie będzie się renderował. Nie to co kiedyś, że się po 2, 3, 4 godziny mi renderował odcinek. Więc dlatego jestem w stanie teraz robić materiały na 2 kanały. Kiedyś starałem się trzymać średnią codziennie, żeby robić odcinek na gaming, na Zezol Zezol Games. Ale to jest dodatkowy kanał, jak mam ochotę pograć, będę tam grał. Tak to. Tu jest mój główny kanał, muszę się na nim skupić bardziej. Zobaczymy, jak to będzie wszystko w praktyce. Dobra, to na tyle. To się wyrenderuje mi spokojnie sam. Mogę się w każdej chwili zatrzymać, robić coś innego, skolejkować kilka nagrań. I tyle. I powiem wam szczerze, przez ten Media Encoder, zewnętrzny koder do tego renderowania jest dużo szybciej. Tak. Bo kiedyś nastawiłem sobie jeden film, to mi wystarczyło godzinę bezpośrednio z Premiera. Tutaj już wyświetliło mi około 40 minut. Ale to był materiał, który miał tam chyba 6 czy 5 giga aż ważył. Więc to troszeczkę waży,
Ale czego się nie robi dla jakości? W 60 klatkach się nagra materiał Full HD, to już to waży, plus się odpowiednio to obrobi jeszcze. Coś za coś. A mi zależy, żeby robić naprawdę dobrej jakości, to staram też się już coraz, żeby była lepsza jakość audio na moich filmach. Okej, widzieliście jak ja to robię, jak renderuję filmy? Napiszcie mi w komentarzach, jak wy renderujecie swoje filmy, materiały, jak to robicie, o jakich parametrach, co dla was jest ważne. I napiszcie mi też w komentarzach, jakie byście chcieli poradniki z programów Adobe. Jak będę potrafił, to wam zrobię taki poradnik. Na razie, cześć, pa. A, łapę zostawcie.